Witajcie, cześć. Dzisiejszy film poświęcę temu, co już zapowiadałem jakiś czas temu, a mianowicie CB Radio. Pokażę, jak jest to u mnie rozwiązane, jak jest zamontowane, w czym był wcześniejszy problem. Także zapraszam serdecznie. Myślę, że ten film również Was zaciekawi. Zaczynamy. Moi drodzy, moje CB Radio wygląda tak. Tutaj jest panel sterowania, który jest przerobiony. Normalnie to radio wygląda jako prekursor tego wszystkiego. Tak, to jest Yosan, numer chyba 100 czy coś takiego, który jest bardzo fajnym radiem, nadającym się do CB100, o właśnie, tak się to nazywa. Tylko, no niestety, cały szkopuł polega na tym, że trzeba to przerobić. Trzeba tutaj tą zewnętrzną gruchę, widzicie, tu jest zabezpieczone. Ktoś tutaj wziął, tam się do tej płytki wlutował. Podobno jest to zrobione wszystko bardzo profesjonalnie, gdyż dałem to radio do sprawdzenia i gościu, który się na tym zna, mówi, że to naprawdę jest zrobione bardzo fajnie. No i tutaj zamiast gruchy mamy przycisk nadawania, żeby to nam wszystko funkcjonowało jak należy w motocyklu. Nie powiem, jak to jest zrobione. Trzeba by było kogoś znaleźć, kto się tego typu rzeczami zajmuje i by się tego podjął, bo naprawdę to radio, jeżeli chodzi o CB jako takie, do tego motocykla jest naprawdę fajne, małe, zgrabne i dość fajnie to wszystko wygląda. No niestety, kupując je, jest w takiej postaci jak ta, no i tutaj trzeba przerobić, no bo nie wyobrażam sobie, żeby jeździć i nadawać tutaj z gruchy. Zdemontowałem to całkowicie niepotrzebnie. No nie wiem, poprzedni właściciel. Aha, jeszcze tutaj widzicie, oprócz tego, tu całą integralną częścią jest tutaj ten wzmacniacz, przez który mi to nie działało, z racji tego, że mi nie działało, bo nie było tu podpięte zasilanie. Nie wiem, poprzedni właściciel twierdził, że na 100% to radio było sprawne. Nie wiem, jak mogło być sprawne, skoro te dwa kable były zaizolowane, a jeżeli te dwa kable są zaizolowane, no to nie słychać nic w słuchawkach, ani już nie ma mowy o tym, żeby coś mówić przez mikrofon. Dopiero w momencie chłopak to połączył tutaj zasilanie, wszystko słychać w słuchawkach, wszystko jest idealnie. Jak to wygląda generalnie na motocyklu? Tak jak mówię, ten wzmacniacz, do tego wzmacniacza tutaj podłącza się radio, tutaj jest do tego specjalna wtyczka. Podłączamy to tutaj tą wtyczką, cyk. Tą część prowadzimy przez cały motocykl. Wpinamy tutaj, pokażę to później, jak będę to montował na motocyklu. Tutaj dajemy zasilanie do akumulatora. I teraz tak, to jest też bardzo ważny i istotny element, ponieważ tym elementem jest to wszystko połączone z instalacją w motocyklu. Czyli tak jak już tutaj rozpoznajemy, tutaj mamy wtyk do słuchawek i teraz wyjście tutaj z radia jest połączone, znaczy z radia, wyjście tutaj z tego wzmacniacza, jedno jest połączone tutaj z tą wtyczką, którą wpinamy tutaj, łącząc to z dalszym elementem, który idzie tam w głąb motocykla koło bezpieczników tej głównej skrzynki zasilającej. Łączy się to też z wtyczkami jakimiś związanymi. Tu jest nawet opisane, że no coś tu jest opisane, związane z radio i nie wiem, no w każdym bądź razie na tyle się na tym nie znam, aby Wam to dokładnie wyjaśnić. No i tutaj ta część jest również wpięta w instalację motocyklową i po prostu wtedy to nam wszystko fajnie współgra. Tutaj sobie nadając, rozmawiając, mówiąc do mikrofonu, przepraszam najmocniej, wciskamy ten przycisk nadawania. No i tak to pokrótce wygląda technicznie, jak tutaj widzicie.
No szkoda, no fajnie by było, jakby się ktoś znalazł, kto by nam tutaj potrafił to przerobić. Wtedy tutaj mamy jakby to radio, z którego można później to w naszym motocyklu zastosować. No jednak niestety trzeba się na tym znać, trzeba być elektronikiem, trzeba wiedzieć gdzie co, jak się podpiąć, żeby to nam wszystko funkcjonowało. Pokażę teraz, jak to wygląda na motocyklu. No, jesteśmy przy motocyklu. Zaczynamy tutaj, jeszcze mamy taką fajną obudowę na to wszystko, żeby to ładnie nam wyglądało. Teraz Wam pokażę, jak to tutaj przykręcimy. O, tutaj to jest, widzicie, w takiej obudowie, żebyśmy to później mogli tutaj przymocować do kierownicy. Tutaj jest na dwie śrubki. I tutaj też jest. Tak to wygląda. Dobra, stansik, który sobie tu wchodzi, o, żeby nam tu oddalał to od tego, ale tutaj mamy jeszcze mocowanie do telefonu. Przekładamy to tu, to tu. Nie wiem, jak to tam dokładnie było. No to chyba jakoś tak. Dajemy dystans i skręcamy tutaj odpowiednim imbusikiem. Idziemy go poszukać. Bierzemy imbus i skręcamy. Także widzicie, mamy tutaj nie dość, że mamy tutaj zamocowane radio. O, tak chyba, żeby to było równo. To jeszcze do tego sobie tutaj dorobiłem uchwyt do zamocowania telefonu. Teraz tak, tutaj przekładamy z tego, co sobie przypominam. To było tu było, czyli to później przykleimy na na taśmę dwustronną. Widzicie, tu sobie fajnie trzymając palec będziemy sobie nadawać. O, miejsce jest idealne, dlatego ktoś naprawdę to pomyślał fenomenalnie. Tak jak mówiłem, tutaj zamocujemy od razu uchwyt do telefonu. A to się tam później poustawia, żeby było dobrze. Także teraz tak, te kable musimy tu przeciągnąć. Tu mamy tą część, która nam idzie do radia z tyłu. Teraz tak tylko wezmę, żeby Wam pokazać, a później sobie to na spokojnie wszystko pochowam kable, żeby było idealnie.
po zasilacz. Zasilacz już on jest tutaj z tyłu. Zasilacz będzie tutaj z tyłu, tu już jest do niego przygotowana wtyczka. Musimy najpierw, tu już dorobiliśmy wtyczkę, on się łączy tu mamy wtyczkę, tutaj ten element, co już mówiłem, łączymy z instalacją motocyklową. Tu nam się wpięło. Ten element łączymy z radiem. Ten element łączymy tutaj z radiem. Natomiast tutaj podpinamy kable łączące, będzie mikrofon, czyli to jest z tego zasilacza kabel, który podpinamy tutaj, gdzie mikrofon będzie tu. Natomiast to jest to, co tutaj mówiłem, tu wpinamy te dwa kable, żeby to już było wszystko jak należy. Teraz idziemy do kufra zamontować radio. Samo radio znajduje się tutaj w kufrze. Przeciągamy kable. Musimy później wyprowadzić do instalacji. Radio zostaje tu. Tu podłączamy do radia. Musimy jeszcze tu dojść do tego. Do tego drugiego kabla. Widzicie? Tutaj ten kabel, on też wychodzi tutaj z tego panelu sterowania. Wychodzi z panelu sterowania. Przepuszczamy go tutaj tym oto otworem. Tam, jak widać, wychodzi sobie tutaj w kufrze i tutaj go łączymy go tutaj z radiem. Mamy maskownicę, podłączamy antenę. Podłączamy tutaj antenę, no i podłączamy tutaj zasilanie pod bezpieczniki. Plus. Tu jest wyjście takie w skrzynce bezpiecznikowej.
No, proszę. No i mamy podłączone zapłon start. Bingo. Wszystko nam pięknie działa. Tutaj się kontrolka świeci, ona się wcześniej nie świeciła. No i teraz tutaj przyciskiem możemy nadawać. O, widać, że tam idą fale. No teraz trzeba tym się wszystkim pobawić, poustawiać to, zobaczyć jak to wszystko działa. Generalnie tu wyszukuję. No, także tak wygląda to radyjko, jest bardzo fajne, zgrabne, prezentuje się pięknie. No co mam powiedzieć? Jeżeli film się podobał, łapa w górę, subskrybujcie, szerokości, bajo. Do następnego, cześć.